Jedziemy do tradycyjnej stolicy Eswatini. Taki stołeczek też służy do obrony, bo można komuś w łeb przyłożyć porządnie. Różne, w ogóle wojskowe. Nie polecam wam takich ubrań kupować. Słuchajcie, obiecałem, to robię test tego jogurtu. To jest jogurt na pełnym mleku, tak jest napisane, full fat. Full fat oznacza, że powinno być tutaj, zaraz wam powiem, total fat 3,85 grama na 3,80 mg na 100 gramów. Ok. I konsystencja jest taka, powiedziałbym, trochę inna niż... Ona jest taka, jak światło się odbija, jakoś taka inna niż tą, którą znam. Czy ten jogurt za 6 zł jest inny? Słuchajcie, czekolada jest jak nic. A on smakuje dziwnie, tak sztucznie. Słuchajcie, powiem wam, że produkty mleczne, które mamy w Polsce, bądź bardziej na wschód, Białoruś, Ukraina, Rosja, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, to te produkty kompletnie nie siadają do tego, co tutaj teraz jem. Naprawdę, Afryka pod względem jakości jedzenia jest hen daleko. No chyba, że mówimy po prostu o mięsie gotowanym z gara prosto od gospodarza, to tak. Ale takie produkowane na szerszą skalę? Lipa. Lipa. Zobaczcie na ten skład. Mleko, woda, jakiś cukier, stabilizatory. Później już jedziemy, ty. O kurczę, jakieś soja E322, później emulsifier 476, 472, 1422E, potasium, E235, kurczę, tego jest tutaj kultury bakterii na samym końcu, czyli jest ich najmniej. O kurczę, taki jogurt w Polsce, no to ma dosłownie kilka składników, chyba 5. Tutaj tego E jest tak nawalone, że aż strach. Aż strach jeść, szefie. Czas jechać. Słuchajcie, nie ma to tamto. Zjadłem tego jogurtu. Ten jogurt był z mlekiem sojowym też zmieszany. Dziwne. Zaczynamy nowy odcinek. Moi drodzy, jest to odcinek numer 3. Jedziemy do tradycyjnej stolicy Eswatini i pokręcimy się tam, zobaczymy, co tam słychać. Jeżeli będzie tak zwaną lipą wiało, to pojedziemy dalej. No i zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Gdzie będzie nocleg. Te noclegi tutaj naprawdę są drogie, bo ten nocleg złapałem za 90 zł. Coś takiego, 90 parę złotych, 2 chyba. Ale to nie jest standardowa cena. Pozostałe na trasie to jest jakieś 140-150. Zobaczę jak będzie. Najwyżej wiecie, namiot. Dzisiaj pogoda dopisuje, więc zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej, żeby to wszystko się dobrze, sandała, trzymało. A my ruszamy w trasę. Przed nami jakieś 15 km do tej drugiej stolicy. Dzisiaj pogoda dopisuje, jak widzicie. Sielanka, słońce. Trzeba zaznaczyć, że jak zjedziemy troszkę bardziej na wschód, to będzie jeszcze cieplej. Jakieś 2-3 stopnie się ociepli. Super. Słuchajcie, dzisiaj dobrze, bo dzisiaj ten transport publiczny lepiej prosperuje niż wczoraj, więc można podjechać za złotówkę czy za 2 złote sobie w każdym praktycznie kierunku, w którym się chce. No słuchajcie, kolega niechętnie, ale podwiózł mnie. Takie to żyćku. No. What's your name? Oh, we are okay. It's good. Yeah. I make some video. Oh, I make some video. Your beautiful country. Make some videos. Yes. I can dance, my friend. You know what to do. You know how to dance like this? Yes, you have to dance. You see. Yo, come and make some videos. You are really good, bro. Nie, dobrze. Słuchaj, do La Bamby. Yes, tu La Bamba. Lubamba. Jedziemy do Lubamby. Tu się zmieszczę. Can I sit here? Thank you. Opa. No, it's...
Słuchajcie, bardzo spokojnie z rana. Zobaczcie, jak bardzo dużo ludzi. Każdy sobie spokojnie pracuje, robi robotę, bez żadnej spiny. To jest coś unikalnego tutaj, wiecie, w Afryce, bo z reguły w takich miejscach to nie jest tak spokojnie, jakby się mogło wydawać. Z reguły jest bardzo dużo takiej presji, takiego narastającego czegoś złego, co ma wybuchnąć. Nie ma to tamto. Ochroniarz chodzi z pałą, porządku pilnuje. Jak ktoś fiknie, no to od razu pała w łeb. W przestrzeni publicznej jednak można randami płacić i tymi ichniejszymi lubamba. Tak mówią, no. Ale dalej nie pamiętam dokładnie, jak te pieniądze się nazywają. Emela, nie. Luang. Ale ty cały czas widzieliście, babka wyrzuciła ty na śmieci. Why you do this? This is your home. Ja jak berety, ty. Nie ma, że się nie zmieści. Tu, gdzie mają nogi, będą stać ludzie. Przede mną 3 osoby. Kurde. Powiem wam, że te kilka kilometrów, ale to wyzwanie, naprawdę. Autostop przy tym to jest rarytas. Co sekundy zatrzymywanko. Zobaczcie na to. Marketing taki ukryty. Przystanek zrobiony i nawiązujący do kurczaka i reklamujący sieć z fast foodów. Zwerbował, no. Zwerbował. Dobry jest, kurde. Nawet jak ktoś nie chce jechać, to i tak pojedzie. Ty, ziomek z dobrego serca tłumaczy mi ten, co tam prowadzi całą wycieczkę. Pilot. On mi tłumaczy, że tutaj muszę wyjść i tutaj w lewo iść i po swojemu, w swazi języku. Ja mówię, bracie, to że nic, jak Boga kocham, nic nie rozumiem, nic ani nic. On się śmieje, tylko pokazał, że w lewo. No i idę w lewo. To już jest mój właśnie kierunek. Powiem wam, że w tym projekcie podróżniczym tak sobie jechałem i powiem wam jedno. Nie zobaczycie nic czystszego jak Eswatini i Lesotho. To były, mówię w czasie przeszłym, były kraje, to będą kraje jedyne na tym projekcie, które będą reprezentowały tak wysoki poziom jak na załączonym wideo. Koniec, kropka, nie ma sandała. Sobhuza II. Tak nazywał się król, który panował przed tym aktualnym królem. I to jest park Sobhuzy. Teraz przejdziemy sobie, słuchajcie, tutaj takim przesmykiem. I wyobraźcie sobie, że Sobhuza II to była wyjątkowa postać. Ze względu na to, że panował jako jedyny w historii, w całej historii globu naszego, przez 83 lata nieprzerwanie. 82
i tam 200 ileś dni. No niecałe, ale można śmiało powiedzieć 83 lata. Niesamowite. Ale co on, moi drodzy, zrobił przez te 80 prawie 3 lata? Oczywiście, wiecie, te 83 lata to nie jest tak, że on panował i wydawał decyzje. On musiał osiągnąć pełnoletność, bo jego ojciec zmarł, kiedy on miał 4 miesiące, no i po prostu naturalnie siłą rzeczy objął wtedy tron. Sobhuza jednak drugi jest fenomenem pod innym względem. Wiecie, że w Swazilandzie wtedy panowała poligamia, tak jak dzisiaj, nie? Że mężczyzna może mieć żon ile chce. Na ile go stać. W sumie ile da radę. Ile będzie chciało do niego podejść tych żon, to on tyle może ich mieć. Sobhuza miał tych żon między 70, a niektóre źródła nawet podają, że ponad 100. Jeszcze inne nawet, że 125. No wiecie, tak może być. A dzieci? Między 200 a 300. Wyobrażacie sobie? I to nie jest tak, że te dzieci, one sobie mieszkają, wiecie, gdzieś nie wiadomo gdzie, w jakichś barakach. Nie, oni są z rodu królewskiego. Więc na ich utrzymanie, wykształcenie naród musi łożyć. Tak się zagadałem, że zabłądziłem. Sobhuza II żył do 1982 roku i panował do tego. Zmarł i panowanie przejął jego jeden z synów. I powiem wam szczerze, że no to jest niesamowite, jak ogromną rodzinę później trzeba utrzymać. Bo to jest ogromna rodzina, ogromne koneksje. Dzieci królewskie mają dzieci, ich dzieci mają dzieci. Słuchajcie, to jest ogromne społeczeństwo królewskie. Ci wszyscy członkowie królewskiego rodu mają pierwszeństwo. Tak jak na przykład dzieci i żony Sobhuziego II. I ich dzieci mają pierwszeństwo na przykład na takich stanowiskach jak ministerstwo, parlament. Wszystkie ważne stanowiska to pierwszeństwo mają członkowie rodziny królewskiej. I co roku parlament zatwierdza budżet na utrzymanie króla i jego rodziny oraz wszystkich członków rodziny. I wyobraźcie sobie, że na przykład w ostatnim roku ten budżet wynosił $55 milionów z budżetu państwa. Z kieszeni zwykłych obywateli, których widzicie na odcinku. Wydacie wiarę? $55 milionów, bo poligamia. I powiem wam, że no rozwala system. Totalnie zdominowany kraj, który można nazwać topowym przykładem nepotyzmu. Jesteś z rodziny królewskiej, masz chody wszędzie. Stary, masz chody wszędzie, czujesz to? Urodziłeś się w tej rodzinie, to do ministerstwa możesz sobie aplikować spokojnie i tak cię wezmą. Tu jest parlament Eswatini. Proszę bardzo, nieduży, ale decyzję się podejmuje. I ja cię kręcę, to jest po prostu to, co, słuchajcie, to co słyszycie i to, że dzieje się to naprawdę, to jest szok. Szok na sandałach. Teraz wyobraźcie sobie, jaką niezgodę muszą czuć ludzie wykształceni z tego kraju, którzy są świadomi tego, jak działa system. Ale to musi być... Ja bym się czuł naprawdę źle. Bardzo źle. A wy jak? Ja sobie usiądę pod tulipanowcem afrykańskim. Zobaczcie, tulipanowiec afrykański łatwy do rozpoznania. Zobaczcie w ogóle jaki wielki kielich niczym tulipana. Piękny. On jak jest jeszcze zamknięty, to trzyma w sobie wodę i dzieci ogólnie tutaj, w tym rejonie subsaharyjskim Afryki na południu, moi drodzy, one ściskają to i strzelają się wodą. To są takie ala pistolety na wodę. Ale zapach, wiecie jaki to ma zapach? Taki grzyba. Dziwny zapach kani. O kurde, poleciała mi woda. Niechcący. Słodka jest. Zobaczcie, słodka woda przyciąga owady. I ten tulipanowiec chyba te owady może rozkładać w jakiś sposób. Ciekawe, czy ja nie Ciekawe, czy ja nie połknąłem jakiejś trucizny teraz. Ja pitole, ty. Ale dobre. Co by jednak nie mówić o aktualnym królu i o poprzednim, no to potrafią i potrafili łączyć tradycję z nowoczesnością, bo zobaczcie, Eswatini dzisiejsze,
ono naprawdę bardzo fajnie sobie radzi na tle innych krajów afrykańskich. To widać bezpośrednio na odcinkach. Ta myśl angielska, ona przyszła, narobiła powiedzmy złego, ale zostawiła bardzo dużo dobrego. Zostawiła system administracyjny, system sądowy, system edukacyjny. Kurczę, naprawdę, to widać. I mindset ludzi, spokój taki. Oni wiedzą, co mają robić, są poukładani. To jest ważne. Nie zawsze kolonializm warto rozpatrywać tylko i wyłącznie w negatywnych stronach. Jedyne miejsce, które warto tutaj odwiedzić, to Muzeum Narodowe. Pójdziemy, zobaczymy, czy Muzeum Narodowe w Eswatini różni się czymś od standardowych muzeów w Afryce. Uwielbiam chodzić do takich muzeów, bo te muzea, jak wiecie, one reprezentują zupełnie inny poziom. Tu się podejmuje najważniejsze decyzje w kraju, przynajmniej tak to powinno wyglądać w parlamencie. Tu Muzeum Narodowe. Zapraszam. Zobaczmy, jaka będzie cena. Eswatini, narodowa wiara, nie, narodowe prawo, nie wiem. Kurczę, no nie wiem już jak to nazwać. Tutaj jest ten kolega, trzeba się zgłosić. Good morning, can I go to the museum? Thank you, sir. Bez problemu. Muzeum. Gdzie tu wejście? A, tutaj. Dobra, człowieku. Co myślisz, że co, ja codziennie chodzę do muzeów? Dla mnie muzeum to ulica. Zobaczcie. Koleżanka stoi z taką motyką, żeby spulchniać glebę. No i coś pewnie zasadzić. Na głowie dzbanek z wodą. No wejdźmy, no zobaczmy. Bilet dla... A how much price for the local people? The ticket? They pay 50. 50? Or 15? 50. Thank you so much, madam. Thank you. We have two exhibitions. Start this side. Okay, and this side. Part of 20 zł za muzeum to jest ekwiwalent 3 bardzo dobrych posiłków: wołowina, ryż i sałata. 3 takie duże posiłki, które widzieliście na poprzednim odcinku. Drogo. Drogo, zobaczymy, czy było warto. Znaczy, to nie jest muzeum, to jest toaletę, muszę siku zrobić przed zwiedzaniem. Tu jest tak, lokalny król Mswati III, rzecz jasna. Tu jest jego żonka. Żonka jest naprawdę mocna, bo dla żonki co roku, moi drodzy, tańczą kobiety z trzcinami cukrowymi. Robią taki taniec, żeby tak jakby oddać jej szacunek. Krótko wam opowiem. Ogólnie ludzie rdzenni mieszkający na tych terenach to bushmeni. Bushmeni to nikt inny jak ludzie mieszkający w buszu. Przeważnie mieszkali, tutaj mamy rejon, tutaj mamy dolinę, więc tutaj mogli mieszkać w jaskiniach, moi drodzy. No i rzecz jasna, musieli polować na dzikie zwierzęta. Jestem pełen podziwu ogólnie z tak prymitywnymi narzędziami, jak tutaj łuk. Zobaczcie, jaki prymitywny. Oni byli w stanie wyżywić siebie i całą rodzinę. Szanowni Państwo, to jest naprawdę coś niesamowitego. Dzisiaj można powiedzieć, że ludzie są niedorozwinięci poniekąd, bo co, siedzimy i tylko przesuwamy palcem telefon. No nie ma co ukrywać, no taka jest prawda. Jak ktoś już się tam pali tak, to powiedzcie mi, kto z was by upolował dzisiaj dziką świnię, guźca? No kto afrykańskiego? Kto by z was upolował? Ja nie wiem, czy bym upolował. Kiedy kobiety tańczą podczas festiwalu tańca trzcin przed parą królewską, nakładają na swoje stopy takie naszyjniki przy kostkach. Te naszyjniki są zrobione z twardych już kokonów ćmy, twardego kokonu ćmy lub ze strączków roślinnych, do których wrzuca się małe kamyczki. Fajny dźwięk, co? Ty, co ja dzisiaj robię za tego? Za przewodnika? Po muzeum? Zobaczcie, to są rysunki naskalne bushmenów, którzy byli poddani
czymś w stylu halucynacji, ale to nie jest tak, że oni brali jakieś grzyby czy inne specyfiki. Oczywiście w niektórych częściach Afryki przyjmowano wysuszoną truciznę z ropuchy bądź z gąsienicy. Tutaj na przykład głównym takim aspektem, który wprowadzał ich w trans, była głośna muzyka w jaskiniach, to echo i totalne zmęczenie ciała i mózgu poprzez długofalowy taniec i poruszanie się, skakanie, pach, pach, pach. No i wchodzili w te halucynacje, żeby połączyć się z ichniejszymi bogami, a później malowali różne właśnie takie rzeczy, które przeżywali w tamtym momencie. Taniec trans, czyli zmęczenie głowy, zmęczenie ciała, który łączył ich i pozwalał pojednać się z innym światem. No tutaj zobaczcie, tutaj widać, że jest oryginał, a tutaj widać, że jest domalowane, ewidentnie. Te naskalne malowidła zostały namalowane przy użyciu ochry. Ochra to nic innego jak glinka bogata w żelazo. Zwietrzała skała, tak jak tutaj widzicie, różne odcienie, w zależności od pierwiastków, które posiada. No i w ten oto sposób właśnie zostały pewnie palcem, może patyczkiem nanoszone na skałę. Przekichane, dzisiaj wycieczki szkolne. Dajcie spokój, zobaczcie. Suazji, wojownik, tarcza. Co to jest? To jest tarcza z bydlęcej skóry. Chociaż no... Tak, dokładnie. Tarcza z bydlęcej skóry. Zobaczcie, tutaj tak samo. Tak wyglądali wojownicy. No na pewno tutaj z opakowaniem zapałek nikt nie chodził. Podoba mi się to muzeum. Reprezentuje iście wysoki poziom względem innych afrykańskich. Zobaczcie tutaj. Wysokie gałęzie. To nic innego, moi drodzy, jak mur, który miał chronić bushmenów przed dzikimi zwierzętami. To nie było tak, że tak jak dzisiaj, że tylko w określonych miejscach są lwy, czy inne, nie wiem, szakale, hieny, które mogłyby zjeść człowieka po prostu. Wtedy było trzeba naprawdę bacznie obserwować, co dzieje się wokół osady wioski. Powiem wam, że no ten koński włos, albo może nie wiem, tak mi to wygląda, no to przeważnie mają szamani, żeby odganiać złe moce tak naprawdę. Więc no to jest taki talizman bardziej. Tutaj z kolei to nic innego jak tykwa, powszechnie występująca w buszu. Zobaczcie, tutaj mamy grzechotki, a tutaj na przykład jakieś mniejsze tykwy na przechowywanie czegoś. Można było przechowywać co tylko się chciało tak naprawdę. Z takich tykw można też pić, można jeść, można przechowywać w nich jedzenie, można wszystko. Tania, powszechnie dostępna i w miarę wytrzymała i zdrowa. Zasada pierwsza, im więcej krów masz, tym bogatszy jesteś. Różne są rodzaje krów, szanowni państwo, i ta krowa musi wyglądać no najlepiej jak się tylko da, ponieważ im lepiej wygląda, tym jest droższa. Żonę można kupić za 7 krów, za 8, brzydszą za 4, a ładniejszą za 20. Wszystko oczywiście zależy od tego, z jakiej rodziny pochodzi. Słuchajcie, to jest mistrzostwo świata. Taki stołeczek przywiozłem z Etiopii. Słuchajcie, w plecaku wiozłem taki stołeczek z Etiopii do Polski i ten stołeczek to nic innego jak możliwość, żeby usiąść nie na ziemi, na gołej ziemi, bo wtedy wiadomo, temperatura ciała ucieka szybko. Taki stołeczek pozwala też położyć głowę, sobie pospać wygodnie. Taki stołeczek też służy do obrony, bo można komuś w łeb przyłożyć porządnie. Więc to jest uniwersalne narzędzie, ale zobaczcie, że w całej praktycznie Afryce subsaharyjskiej, czyli od Sahary w dół, to jest Afryka subsaharyjska, takie stołeczki bardzo często można w takich tradycyjnych miejscach właśnie na wioskach wciąż spotkać. Zwłaszcza w Etiopii czy w Kenii. Ja rozumiem, że ludzie z Azji uwielbiali muzykę, ale zobaczcie, z puszki sunflower po oleju słonecznikowym, gitara, z puszki bęben. Zobaczcie, to jest kreatywność, co? Matko, jak te dzieci rwą ryja. Dajcie spokój. Protektorat Brytyjczyków, Anglików nad Eswatini trwał
od końca wojny burskiej, od 1903 roku. I wtedy, moi drodzy, Anglicy zastosowali coś pięknego. Taktyczne przejęcie, tak zwane papierowe przejęcie bez przelewu krwi kraju, 2/3 kraju. W jaki sposób? Wykupowali koncesję u króla, żeby mogli po prostu uprawiać ziemię, hodować bydło, prosperować na tych ziemiach. Wykupowali możliwość. Płacili królowi bydłem, płacili królowi złotem, płacili królowi funtami. I w ten oto sposób kraj został praktycznie zdominowany przez Anglików. Tak właśnie wyglądają kobiety, które tańczą podczas festiwalu trzcin. Mają wysokie trzciny, na górze zakończone taką wyschniętą trawą, no i tańczą przed królową, oddając jej hołd. Podczas takiego festiwalu tańca trzcin król może, ale nie musi wybrać sobie kolejną żonę, bo król musi mieć dużo. Kobiety z różnych części kraju przyjeżdżają, żeby się zaprezentować, ale prawda jest taka, szanowni państwo, że to król decyduje ostatecznie. A król tak naprawdę musi zważać na koneksję. Plemię tutaj to trzeba wziąć córę od wodza stąd. Rozumiecie? On musi wybierać tak, żeby połączyć wszystkie klany z całego kraju i żeby było spójne, mocne państwo. Bo jeżeli na przykład będzie jeden klan, od którego nie będzie miał żony, to może się okazać, że ten klan za nim nie będzie przystawał w sytuacji kryzysowej. Tak to działa. To nie jest tak, że przychodzą dziewczyny, one tańczą i król już wybiera jakąś wieśniaczkę przysłowiową. Nie. On analizuje, która żona będzie mu się opłacała długofalowo, politycznie. Ale kto uratował tak naprawdę, moi drodzy, kraj przed Anglikami? Królowa Labot-Sibeni. To jest królowa, która wymyśliła fundusz powierniczy, zaczęła go sprzedawać lokalnym mężczyznom, rodzinom i zaczęła wysyłać tych mężczyzn, żeby na ten fundusz łożyli, wysyłać ich do RPA, do kopalni złota, diamentów. No i w ten oto sposób pieniądze zaczęły napływać z funduszu, który zaczęła sprzedawać. No i za te pieniądze, które zaczęły napływać, zaczęła wykupywać od Anglików te pozwolenia na to, żeby oni mogli być na ziemiach. I w pewnym momencie wykupiła praktycznie ogromną część tej koncesji, którą kiedyś król sprzedał, odzyskując tereny i władanie nad Eswatini. Banknoty z 74 roku. Wow, uwielbiam. No ja kolekcjonuję zresztą, jak wiecie, jak oglądacie, to wiecie, nie? Powiem wam, że zbyt dużo się nie zmieniło tak naprawdę, jeżeli chodzi o styl. Wciąż na przykład na tych nowych, no to zobaczcie, to jest aktualny król. Aktualny król, no to po prostu jego twarz jest od kalendarzy, po ubrania, po ogólnie samo uwielbienie. On jest wszędzie. Powiem wam, że nikt wam tego nie powie, ale ten gość, który był królem, Suazji II, ten, co miał tam 120 żon i może 300 dzieci, który teraz łoży po $50 milionów na nie, to on zrobił świetny ruch. On w pewnym momencie, w latach 40. zasadził, szanowni państwo, las sosnowy. I później ten las po prostu, wiecie, zaczął rosnąć jak szalony. No i Eswatini zaczęło być potęgą, czekajcie, chyba nie tutaj. I Eswatini zaczęło być potęgą celulozy, czyli tego, na czym się pisze. I zaczęło eksportować właśnie papier do krajów sąsiednich. To było taktyczne zagranie, świetne zagranie. A te 2 miliony wtedy, lata 40., 50., no to ekwiwalent dziś jakieś, powiedziałbym, $70 milionów. Jakieś prawie 250-300 tysięcy złotych. I to był pierwszy, największy zasadzony las ludzkimi dłońmi. Antylopa i jej krew była składnikiem tego pigmentu z ochry. Ona łączyła ten proszek skalny. Tutaj pumba. Zobaczcie, guziec afrykański. Porządna porcja jedzenia. Jak się udało upolować, to naprawdę można było
pojeść sobie solidnie. No i tam pawiany. Słuchajcie, pawiany są wbrew pozorom bardzo, bardzo niebezpiecznymi zwierzętami, bo tak na dobrą sprawę one mają ogromne kły i są w stanie wam ukraść owcę, kozę. Są w stanie nawet dziecko ukraść. Tutaj skoczek skalny, tak zwana diorama. Szamani, kiedy wprowadzali się w trans, w ten taniec taki halucynogenny, to uważali, że przejmują tą siłę dioramy. Czyli, bo ta diorama ma takie szpilki, te jej kopytka są takie szpilkowate i to w Afryce nazywa się to zwierzę kaskaderem, bo ona jest w stanie po prostu skakać, chodzić praktycznie po pionowych ścianach. Jest szalona. I szamani uważali, że zyskują jej moc. Galago. Bush baby, dziecko buszu. To jest taka wiewiórka, ala wiewiórka. Ją w sumie bushmeni też jedzą. Kiedyś spotkałem ją w Botswanie. Powiem wam, że jest tak szybka, no i oczywiście jest aktywna w nocy, więc ciężko ją zobaczyć. Ja wtedy ją zobaczyłem, ponieważ babeczka, która mnie zabrała na stopie, miała po prostu takie dziecko, bo znalazła je właśnie w buszu, tą dziecinkę malutką, ale była tak szybka. Chyba nawet w sezonie numer 3 na kanale w playlistach, poszukajcie, to te pierwsze na samym dole. Chyba nawet z Botswany jest odcinek i jest właśnie pokazane takie bush baby. Powiem wam, że uciekamy już. To jest sęp afrykański. On kości połyka tak jak w żelki. I no jest naprawdę, ma niesamowity wzrok. Jest w stanie z odległości kilku kilometrów namierzyć ofiarę. A tutaj jest bielik afrykański. Przyznam szczerze, że naprawdę to muzeum bardzo mi przypadło do gustu, a założyłem trochę z góry, że będzie lipa. Ponieważ no, z reguły muzea afrykańskie są muzeami afrykańskimi po prostu. Ty, tutaj jest popcorn jakiś, sprzedają jeszcze. Zobaczcie, można kupić jakieś kieliszki, jakieś talerzyki, takie rzeczy. Ja tego nie będę kupować. Kieliszek za 20 zł z takim malowidłem. Albo miseczki, magnesy. No jeszcze trochę pobędę w tej Afryce, więc no nie ma za bardzo czasu i miejsca, żeby to wozić. Chociaż ta miseczka mi się bardzo podoba. Piękna jest. Mój styl. To było dobrze wydane 22 zł. Tutaj przykład osady. Już tutaj na wyjściu, bo już się kieruję do wyjścia. Zobaczcie, płot. Zobaczcie, żeby ochronić od dzikiej zwierzyny. Chata na planie koła z wyschniętej trawy z buszu. Zobaczcie, jak gęsto nałożonej, przeplatanej takimi też, o kurde, to się sypie w dłoniach, linami też z trawy. I taką linę się plecie w momencie, kiedy trawa jest świeża, najlepiej po deszczu, ponieważ wtedy ona jest elastyczna. Wejdźmy, spróbujmy wejść do środka. O, wow! Zobaczcie, jaki tutaj jest cień, jak tutaj jest chłodno. No, oczywiście główna kolumna, jakiś kawałek, wiecie, drzewa, który trzyma całą konstrukcję, prawda? Zobaczcie. No tutaj nie paliło się ogniska, ponieważ nie było wyjścia tego dymu. Bushmeni by się zaczadzili. Są też konstrukcje takie, które mają dziurę w dachu i wtedy normalnie można sobie, słuchajcie, palić ognisko, nie? No bo jeżeli nie masz wyjścia dymu, no to niestety chatę zadymisz. Wiele chat, wiele rzeczy, które są w Afryce tworzone, są tworzone z tego, co daje natura. Dlatego też bardzo często te rzeczy po prostu się nie zachowują. Ponieważ one się, słuchajcie, na słońcu, one się niszczą, one się degradują same. One wracają do natury. Wejścia nieduże. Po to, żeby jak najmniej zimnego powietrza wchodziło do chaty. I oczywiście w niektórych wersjach to wejście jest, tutaj ten daszek jest jeszcze bardziej wydłużony po to, żeby chronić przed wchodzeniem zimnego powietrza bądź wychodzeniem ciepłego powietrza, w zależności jakby ktoś już to chciał zrozumieć. Tu, gdzie teraz jesteśmy, w Lobamba, znajduje się w Dolinie Ezulwini. Dolina Ezulwini, nie ma kolegi, chciałem podziękować. Dolina Ezulwini znajduje się na 800 metrach nad poziomem morza, 750, 800 i tutaj zobaczcie, ja już chodzę w krótkich spodenkach, voilà, bo jest cieplej, jest 20 stopni dzisiaj, a jak zjadę jeszcze dzisiaj
troszkę niżej, no to będzie jeszcze cieplej, czyli jeszcze lepiej. Czyli w tym projekcie najcieplej. Yeah! O je! Słońce, tego potrzebujemy. Nasze ciało tego potrzebuje, czy chcecie, czy nie. Potrzebuje. Żadne suplementy nie zastąpią słońca i ruchu na otwartym, świeżym powietrzu. Lubamba ogólnie składa się z tego, co wam pokazałem. To jest po prostu wioska, która rozchodzi się, rozpyla na prawo i na lewo. Tak naprawdę no nie ma zbyt wiele tutaj do pokazania, więc moi drodzy, kończymy odcinek takim momentem, w którym, zobaczcie, macie tutaj szmatek na świeżym powietrzu i możecie sobie kupić takie ubrania. Pytanie, czy to są ubrania z Europy? Nie, to nie są ubrania z Europy, może różne w ogóle wojskowe. Nie polecam wam takich ubrań kupować. Broń Boże, nie kupujcie, słuchajcie, w podróży po Afryce, bo to od razu przyciąga. W takich krajach jak te, w których jesteśmy teraz, to jest jeszcze ok, no bo w innych to generuje bardzo dużo problemów. Nawet nie zdajecie sobie sprawy. To do paki można na 20 lat za takie coś wpaść. Trzeba uważać na to, czym emanujesz i czym przyciągasz. Bo w Afryce nawet taka kurtka może przyciągnąć dziwnych ludzi, którzy powiedzą, że jesteś szpiegiem, czy działasz na ich na szkodę ich kraju, na przykład w Burkina Faso. Kurde, tam odwalić takie coś, tam wpaść w kłopoty, tragedia. Ja nie wiem, to powiem wam, problemy na całe życie. Kurde, tragedia jedna wielka. Nie wiem, co tutaj jest, moi drodzy, ale w Afryce trzeba bardzo być czujnym na to, gdzie jesteś, jak wyglądasz i co robisz. To tyle ode mnie. Na koniec odcinka zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej, żeby sandał dalej mógł sandałować i bezpiecznie przemierzać afrykańskie bezkresy i kresy. Jak to pięknie zabrzmiało. Trzymajcie się, bardzo mi miło, w ogóle ten odcinek był taki przyjemny. Powiedziałbym, też się dużo nauczyłem z tego odcinka, bo to nie jest tak, że ja tworząc, przygotowując się do odcinka, nic z tego nie wynoszę. Ja wynoszę tyle samo, co wy, moi drodzy. Dawaj, mordo, jedź, bo zaraz ci skroję samochód. No, idziemy polować, szanowni państwo, na transport, żeby jechać dalej na wschód. Czas pokaże, gdzie nas sandał zaniesie. Nie wiem, czy to ostatni odcinek ze Swatini. Nie mam pojęcia. Raczej nie, bo dzisiaj to będzie spanie pod namiotem. A może ktoś na chatę zaprosi? Nie wiadomo. No tutaj ludzie bardzo zdystansowani, więc ciężko powiedzieć. Do usłyszenia, do zobaczenia.